Hej, witam na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z nowym formatem filmu, mianowicie z szybkimi recenzjami. Jest to kalka zagranicznych youtuberek beauty, które robią filmy pod tytułem Speed Reviews. I to jest coś, co ja osobiście bardzo lubię oglądać. Polega to na tym, że osoba testująca wraca po jakimś miesiącu, półtora i dzieli się taką ostateczną opinią na temat produktów, które testowała właśnie w poprzednim miesiącu. I wydaje mi się to całkiem fajne. Mam jakieś doświadczenie w testowaniu nowych produktów. Pewne rzeczy potrafię przewidzieć, jak się zachowywać będzie produkt na mojej skórze, ale tak naprawdę nigdy nie można być tak na 100% pewnym, kiedy robi się film typu pierwsze wrażenie albo test. Dlatego chciałabym wprowadzić na mój kanał taki format właśnie typu szybkie recenzje, w którym to będę do Was przychodzić po jakimś miesiącu, dwóch, może trzech, w zależności od tego, ile tych produktów będę miała. Nie chcę teraz ustalać, że będzie to na przykład raz w miesiącu, ponieważ nie chcę nakładać na siebie presję, że muszę mieć określoną ilość produktów, żeby w ogóle ten film powstał. Dlatego będę testować sobie tak jak zawsze, natomiast na boku będę sobie zapisywać, jakie produkty kupiłam, no i w trakcie miesiąca czy tam 6 tygodni moje wrażenia. A na koniec przyjdę do Was z takim filmem podsumowującym i myślę, że tyle tytułem wstępu wystarczy. Jeżeli chodzi o dzisiejszą zbiórkę produktów, cofnęłam się mniej więcej do 17 lutego. To był dzień, w którym wrzuciłam Wam film o Charlotte Tilbury, o tym nowym różu oraz dwóch poprzotach. Mamy więc taki miesiąc z hakiem. Większość tych produktów testowałam na początku tego okresu, także nie ma tutaj nic takiego, co bym testowała na przykład tylko tydzień. Wtedy by ten produkt przeszedł do kolejnego odcinka. Zresztą myślę, że wszyscy wiecie, o co chodzi. Lecimy. I będę szła w kolejności, w której nakładałam dzisiaj makijaż, ponieważ starałam się wykorzystać jak najwięcej tych produktów właśnie w dzisiejszym makijażu, żeby móc Wam przebitki pokazywać. Wszystkie produkty, o których będę mówić, ukazały się na moim kanale w ten lub inny sposób, także wszystkie linki będą w opisie. Nie będę przy każdym produkcie Was odsyłać, bo to jest dosyć męczące dla odbiorcy. Natomiast prawie 4 tygodnie temu zaczęłam testować ten podkład od Laura Mercier. Nazywa się Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Ja mam swój w kolorze 1N2 i jest to naprawdę bardzo przyjemny podkład. Jest to bardzo lekka formuła, której tak naprawdę nie czuć na twarzy. Kryje bardzo dobrze. Jak dla mnie jedna warstwa to jest takie małe do średniego krycia, takie, które na większości mojej twarzy mi wystarcza. Natomiast w miejscach, w których potrzebuję większego krycia, dodaję po prostu jeszcze jedną warstwę, uzyskując w ten sposób takie mocno średnie krycie, które mnie osobiście bardzo zadowala. Produkt jest praktycznie bezzapachowy, a przynajmniej ten zapach jest tak nikły, że ja go nie czuję, co w połączeniu z budującym kryciem, tą lekkością na skórze oraz naturalnym wykończeniem sprawia, że jest to naprawdę jeden z moich top podkładów w mojej kolekcji. Nie jest to oczywiście podkład do zadań specjalnych. Nie powiedziałabym, że nakłada na nas maskę i na przykład świetnie się nada do zdjęć czy na jakąś wielką imprezę. Dla mnie jest to perfekcyjny podkład na co dzień. O, i na marginesie jeszcze bardzo łatwo było mi wybrać kolor. To jest coś, z czym często się zmagam. Często mam problem z podtonami, ponieważ preferuję tonację neutralną, natomiast nie zawsze jest ona dostępna, a nawet jeżeli jest, to zwykle wpada ona w różowy. Dlatego tutaj byłam niezmiernie szczęśliwa, że za pierwszym razem udało mi się dobrać ten kolor po prostu przez internet. Nie byłam w Sephorze, nie próbowałam innych kolorów, po prostu czytając opis tego koloru wydawał mi się najbardziej odpowiedni i rzeczywiście był to strzał w dziesiątkę. Następnie chciałabym Was zupdate'ować na temat tego pudru pod oczy od Pat McGrath, czyli Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Ja mam ten w odcieniu Light. Jeżeli oglądaliście może mój film z recenzją kolekcji Pat McGrath Love, tam również pojawił się ten puder. Jest to puder, który używam od lat. Nie jest to więc dla mnie żadna nowość, wiedziałam jak działa. Natomiast właśnie w tym filmie zupełnie nie zachowywał się tak jak powinien. Był strasznie taki twardy, zimny, w ogóle się nie pylił. Ten puder naprawdę zawsze się pyli. I pamiętam, że nawet w filmie mówiłam, że nie do końca rozumiem co się dzieje, bo dosyć dziwnie się ten puder zachowuje. I to co zrobiłam, to po prostu wzięłam taki pędzelek z trochę ostrzejszym włoskiem. No i troszeczkę tego produktu niestety zdrapałam. A może stety, bo w sumie teraz działa znakomicie. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, jak nie to wytnę. Powinno być widać, że na środku ten puder jest bardzo biały i to jest właśnie ta warstwa właściwa. Natomiast wokół niego jest taka, no nie chcę powiedzieć żółtawa, ale jednak jest trochę żółci w tym kolorze. I to jest właśnie ta warstwa, która sprawiała, że było naprawdę bardzo trudno nabrać ten produkt na pędzel. Nie jestem pewna, czy było to działanie zamierzone, czy marka coś zmieniła. Może chodziło o to, że ten produkt często przychodził do ludzi pokruszony, bo jest niezwykle delikatny. Więc kto wie, może zrobili jakiś taki overlay na górze, żeby ten produkt nie był aż tak delikatny. Ale ja sobie żadnej komunikacji na ten temat nie przypominam.
wspominałam, także to są tylko moje domysły. W każdym razie puder działa, jest fantastyczny, bodajże mój ulubiony puder pod oczy. Natomiast w tym tygodniu powinien ukazać się jeszcze jeden film na kanale, w którym porównuję ten puder do białego pudru z Charlotte Tilbury. Udało mi się dostać na jej stronie taką mini wersję właśnie tego produktu, także na pewno zrobię porównanie tych pudrów, zobaczymy, który jest lepszy pod oczy. A przechodząc do policzków, mam też produkt od Charlotte Tilbury i jej matowy blush Beauty Wand. Mój jest w kolorze Pillow Talk Pink Pop i moja opinia na temat tego produktu się nie zmieniła. W dalszym ciągu, jeżeli chodzi o formułę, bardzo mi odpowiada. Jest to formuła bardzo lekka, niezwykle łatwa do blendowania, ciężko sobie zrobić nią krzywdę. Ja dosyć dużo tego produktu nakładam, potem też buduję drugą warstwę, bo mi mało. Spodziewałam się zdecydowanie chłodniejszego różu. Ten róż jest jednak bardzo brzoskwiniowy. To nie jest do końca to, co lubię, ale bardzo podobny problem miałam z różem z Rare Beauty. One są w sumie do siebie bardzo podobne. Tamten kolor nazywa się Happy i pamiętam, że na stronie jest wręcz opisany jako Cool Pink, natomiast cool to on zdecydowanie nie jest. I tutaj jest sytuacja podobna. W dalszym ciągu czaję się na kolor Pillow Talk, natomiast on jest dostępny tylko na stronie Charlotte i jak zamawiałam puder, to akurat nie był dostępny, także przy następnym zamówieniu. I chciałabym jeszcze wspomnieć o tej mini paletce od Lindy Hallberg. Ta paletka nazywa się Duo Dimension. Jest to zestaw 2 różów. Ja wybrałam sobie go w wersji kolorystycznej o nazwie Aria i są to przepiękne, naprawdę chłodne róże. Formuła jest bardzo kremowa, mają takie lekko świetliste wykończenie, naprawdę bardzo przyjemne. Ja swoje duo kupiłam na Zalando, jak byłam w Polsce, także dostęp do tego macie znakomity, dużo lepszy niż ja. Wiem, że były też inne kolorki, także jeżeli nie ten, to może coś innego, ale naprawdę formuła jest fantastyczna. I tak się, słuchajcie, głupio złożyło, że cała reszta produktów, które mam przed sobą, to są palety cieni oraz cienie pojedyncze. Jeżeli jesteście chwilę na moim kanale, to wiecie już, że jest to moja straszna słabość i ciągle szukam czegoś więcej, także zapnijcie pasy i zaczynamy. Zacznę może od tej paletki Pat McGrath, bo dzisiaj właśnie jej użyłam. Jest to paletka Mothership Velvet Liaison. Wyszła jako jedna z 3 kolekcji Love i charakteryzuje się tym, że jest całkowicie matowa i mówiąc totalnie szczerze, trochę żałuję, że ją kupiłam. Zrobiłam to z polecenia koleżanki, która jest wielką fanką Pat i tego nie wzięłam pod uwagę. Zapewniała mnie jednak, że te cienie są wyśmienitej jakości i ponieważ ja zazwyczaj nie przepadam za matami Pat, stwierdziłam, że spróbuję, skoro te są jakieś lepsze. Natomiast według mnie lepsze nie są. Mój problem z nimi polega na tym, że są bardzo niekonsekwentne. Potrafię użyć dokładnie tych samych kolorów i na jednym oku wyjdzie mi perfekcyjnie, a na drugim nie chcę się blendować i mam dziury. Nie jest to kwestia oka, ponieważ zmienia się to. Także dla mnie nie jest to po prostu paleta, na której mogę polegać. Cienie Pat też słyną z tego, że są bardzo suche, bardzo się pylą. Jest więc duża szansa na osyp. Generalnie nie jest to nawet blisko mojej ulubionej formuły. I myślę, że dużo ludzi by się ze mną zgodziło, że byłoby lepiej, gdyby Pat wydała właśnie taką szóstkę, ale Australii. Wtedy chyba wszyscy dodalibyśmy tą paletę do koszyka. Natomiast jeżeli chodzi o maty, tutaj pas. I może od razu powiem o tym, co mam na oczach. Właśnie poza tą paletą matów użyłam dzisiaj jednego z tych cieni płynnych, mianowicie tego w odcieniu Platinum Bronze. I one są naprawdę fajne. Bardzo łatwo się je nakłada. Ja to robię od razu z tego aplikatora, który jest w opakowaniu. Delikatnie rozblendowuję brzegi i w sumie to wszystko. A, jeszcze delikatnie przyklepuję sobie palcem, jeżeli nałożę troszeczkę za dużo produktu. Można je budować, to też jest plus. Bardzo ładnie zastygają i utrzymują się w sumie prawie cały dzień. Takie małe ale, bo nie byłabym sobą, gdyby go nie było, to, że nie są tak błyszczące, jakbym tego chciała od Pat. Zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo krytyczna, jeżeli chodzi o Pat McGrath, ale przyzwyczaiła mnie do pewnych standardów i teraz nie jestem w stanie odpuścić, jeżeli ich nie spełnia. Formulacyjnie jest fajnie, więc jeżeli w przyszłości wypuści więcej kolorów, może jakichś bardziej błyszczących, to zdecydowanie widzę siebie kupującą następny kolor. Dzisiaj użyłam również jednego z tych Chroma Luxe Artistry Pigment, mianowicie tego o nazwie Smuggler Spice. To jest taki rose gold. I wydaje mi się, że wyszło całkiem fajnie, ponieważ w samym kąciku oka, tam gdzie go dałam najwięcej, jest rzeczywiście w takim kolorze różano-złotym. Natomiast jak przeciągnęłam go do góry trochę po tym platynowym brązie, wydobyła się z niego bardziej ta złota część. Ten kolorek Smuggler Spice to jest zdecydowanie kolor, którego najczęściej używałam. Pozostałe 2 kolory, czyli Extra Galactic Gold oraz drugi Falcon Noir, dużo mniej mi się podobają. Szczerze mówiąc, są dosyć ciemne i znowu nie mają tego blasku, którego chciałabym mieć od Pat. Więc jeszcze chwilę je przetrzymam, ale bardzo możliwe, że oddam je koleżance. Raczej nie widzę, żebym je używała.
a wystarczy mi jeden, żeby mieć coś z kolekcji. I kończąc już kolekcję Pat McGrath i Star Wars, mam tutaj 3 paletki, które same w sobie wcale nie są złe. Ta formuła jest naprawdę przyjemna, bardzo przypomina tą z piątek wydanych na święta. Najczęściej wbrew temu, co sądziłam, używałam The Golden One. Nie ma w niej absolutnie nic ciekawego, natomiast bardzo ładnie wygląda na oku. I tutaj jest już ten błysk, o którym mówiłam. Pat rzeczywiście spisała się. Także w dalszym ciągu ta Golden One jest najczęściej używana przeze mnie. Natomiast pozostałych 2 tak często nie używałam. Tak naprawdę jeżeli chodzi o tą Sith Seduction, to jest ta z Vaderem, tutaj zdarzało mi się sięgać po ten taupe, ponieważ jest niezwykle błyszczący i mokry. I znowu nie jest to kolor, którego nie miałem w swojej kolekcji, natomiast chcąc używać właśnie tych palet Star Wars, to był dosyć oczywisty wybór. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnią paletkę, Divine Droid, tutaj przyznam się, że w ogóle po nią nie sięgnęłam od czasu tamtego filmu. Aczkolwiek patrząc tak na nią, to są kolory naprawdę wiosenne. Także mam nadzieję, że wyjmę ją teraz. W dalszym ciągu mam śnieg za oknem, słuchajcie, ja już nie mogę. Słońca jest coraz więcej, temperatura się podnosi, ale śnieg nie odpuszcza. Także nawet fajnie, że to dzisiaj filmuję. Zostawię sobie tą paletę na toaletce i będę w najbliższych dniach używać. Ale słuchajcie, paleta, którą używałam naprawdę bardzo dużo, odkąd ją kupiłam, to jest to maleństwo od Huda Beauty Cool Matte Obsessions. No po prostu zakochałam się. Jest to dla mnie coś naprawdę niesamowitego, ponieważ raz, że nie jestem jakąś wielką fanką Hudy, lubię niektóre jej produkty, ale jakoś nie szaleję. Pamiętam, że bardziej też byłam skłonna kupić tą wersję ciepłą, natomiast Wy mnie namówiliście na tą chłodną i bardzo Wam dziękuję, bo naprawdę nie mogę od niej rąk utrzymać. Jest absolutnie perfekcyjna. Bardzo lubię ten jaśniutki róż nakładać we wewnętrznym kąciku oka. Pięknie to rozświetla oko. Cienie kremowe tutaj są naprawdę przepiękne. Można je używać w sumie tak samo jak pudrowych. Bardzo dobrze sprawują się w załamaniu powieki, wcale się nie rolują, ani nic się z nimi nie dzieje, a wręcz można na nich budować inne, nie matowe, tylko pudrowe cienie, dzięki czemu są naprawdę mocno przyczepione do powieki. Powiem, słuchajcie, tak, ciepła wersja tej palety jest już w moim koszyku na wyprzedaż tutaj w kanadyjskiej Sephorze, która się odbędzie za 2 tygodnie. W dalszym ciągu mój koszyk ulega różnym zmianom, coś wyjmuję, coś wkładam. Natomiast ta ciepła paletka od Hudy jest naprawdę must have i jej na pewno z koszyka nie wyjmę. Bardzo dobra formuła i śmiem twierdzić, że najlepsza matowa formuła Hudy. Także jeżeli zastanawialiście się nad tymi paletkami, naprawdę szczerze polecam. Razem z matowym różem od Charlotte testowałam też 2 popshoty, które wydała w kolekcji tej walentynkowej. Chyba tak. Jeden z nich, Ultraviolet, nie jest już dostępny, także ja go tylko tak szybciutko Wam pokażę. Bardzo ładny. Natomiast ten, który jest dostępny i który tak naprawdę dużo częściej używam, nazywa się Diamonds i to jest przepiękny kolor. Myślę, że seria Pillow Talk jest Wam dobrze znana, a także to jest właśnie ten odcień w wersji pop-shotów. Naprawdę niezwykle duży błysk, ale jednak taki elegancki. Naprawdę ilość dni, w których nosiłam właśnie tego popshota razem z paletką Hudy, no nie zliczę w tej chwili. Bardzo fajne połączenie. To jest też popshot, którego będę chciała użyć, jak zrobię w końcu dla Was makijaż jedną marką Charlotte Tilbury i tam planuję zrobić właśnie taki typowy Pillow Talk Inspired makijaż i ten popshot musi się tam ukazać. Jak ostatnio patrzyłam na stronę, dalej był dostępny. Często można dostać jakiś kupon na -15 na stronie Charlotte, także polecam. I ostatnie 2 paletki, o których dzisiaj będę krótko już naprawdę mówić, to Blend Bunny. W marcu wrzuciłam Wam 3 makijaże paletą Lure oraz Trove. W dalszym ciągu spełniają te palety moje syrenkowe marzenia. To jest kolorystyka, którą ja uwielbiam. Wiem, że tak na pierwszy rzut oka to się wydaje dosyć kolorowe i dla niektórych nieprzystępne, ale tak naprawdę wydaje mi się, że tylko ten przedostatni rząd jest taki, który może niektórych odstraszyć, ponieważ tutaj macie piękne pastele, idealne na wiosnę, na lato. W połączeniu z odpowiadającym im błyskiem, naprawdę makijaż gotowy w 3 minuty. Możemy też pogłębić sobie tym ostatnim rzędem. Cudo. Widziałam też, że Blend Bunny wrzuciła ponownie ten mały kłod. Jest to kłod z 4 multichromami, naprawdę najwyższej jakości. Jeżeli szukacie naprawdę bardzo dobrych multichromów, a nie lubicie się bawić w cienie pojedyncze, to jest Wasza odpowiedź. Ja patrzyłam na jej stronę jakieś 2 dni temu, 3 i paletka była dostępna, także podlinkuję, jeżeli nadal będzie. Natomiast jak nie, to mniemam, że pojawi się jeszcze raz. I właśnie może jeszcze powiem Wam, że na stronie Blend Bunny jest taka promocja, że kupując zestaw pędzli, ona ma tam jeden zestaw do oczu, dostajecie 2.
Jest to dlatego, że te pędzle zawierają wadę fabryczną. Chodzi o to, że klej, który został użyty do sklejenia trzonka z resztą tutaj pędzla, nie był najlepszej jakości. I Blend Bunny, wychodząc naprzeciw, tak jak to one ma w zwyczaju, zamiast radzić sobie z reklamacjami, po prostu do każdego, dosłownie każdego zamówienia pędzli dorzuca dodatkowy set, jako właśnie takie ubezpieczenie czy wymiana. Także tak naprawdę dostajecie 2 zestawy w cenie jednego, a no umówmy się, nie jest to jakieś trudne skleić to, jeżeli się rozklei, bo równie dobrze może się nie rozkleić, prawda? Ja z tej oferty skorzystałam, czekam właśnie aż paczka do mnie dotrze, chwilę to pewnie potrwa, natomiast jestem bardzo ciekawa, ponieważ wraz z Blend Bunny zamówiłam też pędzle Anielki, czyli Cinch Beauty, więc w sumie idą do mnie te 2 zestawy pędzli syntetycznych i to może być naprawdę ciekawe, ponieważ w tej chwili głównie używam złosia naturalnego, Sonia G, Refer, to są 2 marki, których głównie używam. Natomiast przyznam, że kiedy robię takie bardzo kolorowe makijaże, trochę mi szkoda. Zawsze się boję, że coś się zabarwi, także posiadanie takich dobrych pędzli syntetycznych byłoby naprawdę fantastyczne, ale to pieśń przyszłości. Jak przyjdzie, to na pewno przetestuję przed kamerą i porozmawiamy sobie w komentarzach, jak to wygląda. A tymczasem to wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki format Wam odpowiada. No i oczywiście życzę Wam przemiłego dnia, wieczoru i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!